Dzień dobry, to nasz ostatni wspólny dzień w Kijowie. Tym razem nasz przewodnik Hugo zabrał nas do najpiękniejszej i turystycznej części tego miasta, a więc automatycznie niespecjalnie chciało mi się filmować. Początek odcinka będzie więc trochę poszatkowany, ale później powinno już być ok. Zapraszam do oglądania. If you saw the TV serial Chernobyl, Yes. there's a scene where the scientist gets into the car with the politician, and it says Moscow. But that scene was filmed there, where that car is. Ten budynek to ten budynek. I Kijów udawał w tym filmie Moskwę. This building is this building. Yeah. It was done from that street. It's done from that street. This hotel, 11 Mirrors, belongs to the current mayor, the ex-boxer Klitschko. It's a 5-star hotel, very close to the heart of the city, and just a few meters away from the Central Opera. To tutaj miał być 5-gwiazdkowy hotel, ale jest w renowacji już od długiego czasu i nie mogą go skończyć. Właściciel bankrutował, sprzedali komuś nowemu no i cóż, kończą go od lat. Fajna stara wejściówka do budynku. I fajny stary budynek. Wow, spójrzcie na ten budynek. Klimat, co? A tutaj, słuchajcie, gimnazjum jest, szkoła. Całkiem pokaźna, ładna. Teraz jesteśmy na głównej ulicy Kijowa, takiej najbardziej reprezentacyjnej, powiedzmy naszej marszałkowskiej, i to jest ulica, która się nazywa Kryszczatyk i jest zamykana na weekend, także teraz jest zamknięta, bo dzisiaj jest niedzielne, wczesne popołudnie. Hugo właśnie mi powiedział, że to jest najszersza ulica na świecie, jeżeli chodzi o takie ulice w centrum miasta. Jak widzicie, są 4 pasy w jedną stronę. A tam policja. A w tym momencie jesteśmy, jak widzicie, na ulicy bardzo reprezentatywnej. Są różne marki drogie, ubraniowe, modowe. Ludzie sobie robią zdjęcia, macie też tu Louis Vuittona, jest Prada. Także tak, jest kasa w Kijowie, moi drodzy. 10 years ago, this street was a lot more glamorous and popular than what it is today, because the typical clientele that used to come here have now left the country. You know, they were part of the old guards that were forced out of the country, and the new generation of nouveau rich somehow did not fill this vacuum. This is a theater. That big building behind there is the presidential administration building, and the building in front with the funky little creatures on top is the famous House of Chimers. It looks like from Gotham City a little bit. A little bit, yes. Budynek, który powstał, napiszę kiedy i troszeczkę parę słów o nim napiszę na dole, bo nie do końca zrozumiałem, ale jest pusty i straszy tymi różnymi tam potworkami wystającymi z fasady. We're in front of the presidential administration building, which is where the president and its administration are based and work from. For example, President Yanukovych used to live in Mijegorje. This is the Museum of Corruption, as they say, right? That's the one, yes. The president, which was ousted during the Euromaidan revolution. He usually used to block off the whole avenues on his way. He sent the police escort ahead, and so everybody had to queue up. He would jam avenues and avenues on end just for him to be able to come to work without any traffic and without mingling amongst the population. Till they built a helipad not far from here, and then he could take the helicopter from Mijegorje, from his residence not far from here. So he had this kind of Tsar way of governing the country. Oh, totally, yes, totally. The apartments here are very expensive because you have a very high concentration of government buildings, like the presidential administration building, the parliament, several ministries, and therefore it rises the price of real estate here. Most of the flats actually belong to government officials. And they are usually rich. They're very rich, of course they are. A dlaczego jest tutaj tak bogato i tak drogo? Dlatego, że zawód polityka na Ukrainie to zawód bardzo dobrze płatny i sporo też trzeba zapłacić, żeby się tam dostać, bo nie ma nic za darmo. Tak więc przed Janukowiczem kosztowało to z dobrych źródeł, wiem, 5 milionów dolarów, a za czasów Janukowicza 15. Natomiast podobno ten nowy prezydent Zełenski zrezygnował, w sensie, że jego partia nie pobiera takich pieniędzy za wystawienie cię do parlamentu. Swoją drogą ciekawa, jak to w Polsce jest, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale no chyba nie ma aż tak hardkorowych sytuacji, że płacisz za to, żeby dostać się do parlamentu. Mam nadzieję, mam nadzieję. So this is the National Bank of Ukraine, and can you say who was the head of it before? Back in the days, it was Yushchenko, who was the governor of National Bank of Ukraine, and then he was elected president because people felt that he had done a pretty good job as a National Bank of Ukraine. And if you notice the building, the columns here at the entrance, they're made with this stone, which is black, with spots of blue, bright spots of blue. Tutaj macie niebieski, tak jakby niebieską plamkę.
i ona znika, jak się odejdzie. To są charakterystyczne właśnie kamienie z Żytomierza, które podobno występują tylko w Norwegii i na Ukrainie. Wiele budynków, takich bogatych budynków jest ozdobionych tutaj na Ukrainie właśnie tymi kamieniami. Tu macie helipad, gdzie lądował najczęściej właśnie Janukowicz i stamtąd jechał ze swoją eskortą do parlamentu. Oprócz heliportu, który tutaj był, jest tam też miejsce na łodzie, na może nie jachty, ale jakieś tam szybkie motorówki, którymi sobie ze swoich daczy przypływali politycy, m.in. Janukowicz. Ale w sumie ludzie byli z tego powodu zadowoleni, dlatego że jeżeli przypływał łódką albo przylatywał heliportem, no to wtedy nie jechał z tego Merzy Choriek, które mieliśmy nagrać. To właśnie jego willa, tak zwany pomnik korupcji, muzeum, przepraszam, korupcji, gdzie są złote kible i tak dalej. Ludzie byli zadowoleni, bo nie było korków, nie zamykali wtedy ulic. Natomiast jest sporo rzeczy, które on mi tutaj mówi, a zna polityków, zna sporo bardzo bogatych ludzi tutaj i opowiada mi różnych historii. Jak tego słucham, to dochodzę do wniosku, że nasi politycy są bardzo nudni. Dlatego, że tutaj oprócz tego, że jest heliport, że był też port dla łodzi, to jest jeszcze nocny klub, dokąd przychodziło bardzo wiele dziewczyn, było bardzo dużo różnych imprez z różnymi używkami. Także no myślę sobie, że nasi demokratyczni, w miarę demokratyczni politycy są naprawdę nudni. Ale chyba kraj ogólnie lepiej na tym wychodzi, a przynajmniej rozprzestrzenienie bogactwa. Jest tak, że przeciętny człowiek ma u nas lepiej niż u nich, ale u nich ci bogaci to już naprawdę lecą. This is the streets that saw most of the clashes during the revolution, during Maidan Revolution of 2013. The parliament is up there. The cabinet of ministers is here, so the street has a very high political significance. Here you had the police and the riot police, and down there you had the protesters. With the weeks, with the days, the front line, if we could call it that way, was moving back and forth. Sometimes, some days, the protesters made ground and they could push the forces of the government up the streets. Other times, the government forces would get back up, thousands more police, and they would push the protesters back down the streets. You notice that this street is paved with cobblestones. The riot police have guns, they have shields, they have smoke grenades, they have water cannons. And the protesters had nothing, so ingeniously they just started picking up these cobblestones from the road and throwing them at the riot police. But it was basically a movement of everybody, like Yes, there all were groups of people. It started with students, with the U-turn that the president had made on the free visa travel arrangements with the European Union. So the students started off in November voicing their protest, but it was a peaceful protest in Maidan. Then when the when government passed some more anti-protest laws, that actually backfired and it had the opposite effect. The public in general started to help the protesters. Right. Even business owners used to send food because in November and December it was cold. So they were sending food, they were sending blankets, they were sending gas heaters to Maidan to help the students, be able to stay there for days and days. Some people used to go there just out of curiosity. People left the office at 6 o'clock, those that worked in the central part of the city, and they would just stroll down the street to just like take photos and just kind of like feel what the protesters and be part of this protest. They were actually kind of tired, the students, already, but they beat them up. It was a big mistake, right? Exactly. The anti-protest laws meant that the police can arrest, for example, groups of more than 3 men walking together at night down the streets could be arrested. And because the police didn't want to go through the hassle of filling out arrest paperwork, they would just beat them up. They wanted to implement the Russian way into this situation like they do in Russia, but Ukrainians stood up against this. That's my opinion, that they didn't accept it. Like they thought that they would just keep them like that, but they were like, no. Well, You don't fuck with us like that. The society in Ukraine is more fragmented, it's more pluralist. So Yeah. you have people with different opinions that don't Yeah. always... and some- Individual, like Polish, we are Yes. also like, a lot of opinions. So what happened was even some police officers were not comfortable having to beat up someone's son. Yeah. Maybe a neighbor. So what Yanukovych did, he brought the Berghut from another part of the country. Those would be soldiers or military police that do not have personal ties to the population in Kiev. In this square, it's one of the squares where you saw the most intensive fighting and clashes. Some protesters were trying to climb around the stadium, around the park, to get access to the building of parliament that way.
but they were again stopped by the riot police. They were setting up positions in between the trees with guns. They were shooting rubber bullets and sometimes live ammunition. And yes, the protesters actually had cocktail Molotovs, and they would throw it, you know, setting some of the barricades, the sandbags on fire, setting some of the police buses on fire, the buses that were used to carry the police to the front line here. Have you seen the riots? I was here, yes, I was here. I was not on the front line, I know. I mean, but I was here, and you mentioned the businessmen. Some of them were donating drones so that protesters could see the positions of the riot police forces. You actually see here the small monument to the fallen. Over 100 young men were killed by the riot police. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze cegły, które oni rzucali, protestujący na ludzi. Nie jestem pewien, o fajne samochody stare tam pojechały dwa, zobaczcie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak jest, dlatego że tutaj jest taki mały pomniczek poległych, którzy tu zginęli podczas protestów. I te cegły właśnie też tu są. To jest flaga prawego sektora, który, no dobra, może Polakom się nie podobać, ale akurat jeżeli chodzi o protesty tutaj, to bardzo się przydali ci ludzie, dlatego że oni po prostu naprawdę wchodzili prosto w ogień i walczyli o wolność od korupcji. A dlaczego od korupcji? Zaraz wam o tym powiem. To jest cały Kijów. Tam możecie sobie zobaczyć, Ferrari sobie pojechało i jakiś Mercedes, chyba G-klasa, nie znam się. A tu historię macie, czyli protestujących, którzy zginęli podczas protestów. In Ukraine, you often see like the cool sports car, like the Ferrari or the Maserati, followed by a big SUV, like a Lexus or a Mercedes, usually with all the windows tinted. What happens is the boss is driving the sports car with the girl, and then the bodyguards are in the car behind. Tutaj jest mapa walki, możecie zobaczyć, że te miejsca niebieskie to były kontrolowane przez rząd, przez Janukowicza, a czerwone to są miejsca, gdzie byli protestujący. No i tu dochodziło do walk najczęściej. To po prostu była mała bitwa, nawet nie mała, jak na 2014 rok w centrum Europy. A to są koktajle Mołotowa, które znacie już z Wenezueli. This is what I was telling you about, the burned police buses. It What? was here. It was It here. took place here. Yes, it was here. There were snipers. There were snipers on several of those roofs, and also on that street down, like on Krещатик, there were also snipers. Do you remember how it ended? Was there a feeling of a fiesta, like a happiness? There was a feeling of relief. There was no feeling of... Too many people died. It was not just that. It was the fact that soon after we had the flash referendums in Crimea. That everybody understood that it was very artificial. How can you make a referendum asking a population to choose whether to stay in one country or move to another country in a space of 2 weeks? I mean, 2 weeks is not even enough time for me to decide which color to paint my bedroom. And then we also had similar calls for referendums in many other big cities of Ukraine: Donetsk, Lugansk, Kharkiv, and Odessa, and Mariupol. It was not the end. This conflict, this struggle against corruption did not stop there. To jest chyba najmocniejszy sygnał, jaki można wysłać do Rosji. I to jest jeszcze w tym miejscu, gdzie odbywały się te wszystkie walki. Przed chwilą byliśmy przy Placu Europejskim, a tutaj widzicie łuk przyjaźni między Rosją a Ukrainą. Oczywiście został wbudowany jeszcze zanim ten konflikt się rozwinął. Cash właśnie zauważył, że ten łuk ma tam małe pęknięcie. Tu są też pomniki przyjaźni sowieckich ludzi. To wygląda naprawdę kosmicznie. Nigdy tego nie zapomnę. 2014 rok, właśnie wtedy, kiedy miejsce miał Majdan, byłem za granicą, byłem dokładnie rzecz biorąc we Francji i zużyłem wtedy cały roaming, jaki miałem, cały dodatkowy pakiet, jaki miałem na to, żeby oglądać to, co się dzieje. Było to bardzo poruszające, że w Europie dzieją się w 2014 roku rzeczy niesłychane, czyli po prostu ma miejsce rewolucja i bitwa, wojna w środku miasta. A dlaczego była to wojna przeciwko korupcji, tak jak powiedzieliśmy wcześniej? Dlatego, że wiadomo, Ukraina zawsze była mocno skorumpowana, wcześniej też. I Janukowicz, gdy rządził Ukrainą, to po prostu zaczął przeginać, zaczął chcieć za dużo. Nawet do tego stopnia, że zażądał jakąś dodatkową podobno kasę od Unii Europejskiej za to, żeby można było jakieś tam porozumienia nawiązywać i ludzie się wkurzyli. Zwykli ludzie wkurzyli się, że nie da rady załatwić tego, żebyśmy mogli sobie do Europy bez wiz jeździć, a było to częścią
ich oczekiwań. Majdan, podsumowując, tak naprawdę to był jeden wielki sprzeciw przeciwko korupcji w stylu wschodnim, w stylu rosyjskim. Jak wiemy, Rosja jest państwem, można powiedzieć, dosyć mafijnym. Prawo jest tak skonstruowane, że jeżeli nie kradniesz, no to można powiedzieć, że właśnie kradniesz i za korupcję wsadzić cię do więzienia. Musisz obchodzić prawo, jeżeli chcesz zarabiać pieniądze. No i w ten sposób wszyscy mają ręce brudne, każdy kradnie, każdy ma na każdego haka i każdy się boi przeciwstawić temu systemowi. Jest to taki system po prostu mafijny, złodziejskiego państwa i Ukraińcy się temu chcieli sprzeciwić. Bo to się oczywiście nie udało w 100%, dlatego że państwo to nadal nie jest wolne od korupcji, nadal wszystko nie funkcjonuje w sposób transparentny. Nie ma zresztą państw wolnych od korupcji, Polska z pewnością też nie jest, zachodnie państwa również. Natomiast jest znacznie lepiej. Ja z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że jak po raz pierwszy przyjechałem tu w 2006 bodaj roku, to było wtedy tak, że wszędzie, na każdej ulicy niemalże czyhali, znaczy na drogach wyjazdowych z miasta i między miastami, czyhali tacy milicjanci, wiecie, w stylu rosyjskim z wielkimi czapami i tymi takimi, wiecie, jeszcze, no, pamiętającymi komunę. No i czekali na to, żeby zarobić kasę, żeby wziąć łapówy w jakiś tam sposób zawsze. Natomiast teraz jest tak, że policjanci zostali często wymienieni na młodych, którzy są mniej skorumpowani. Miałem taką sytuację raz w Odessie, że zatrzymała mnie policja, bo po prostu popełniłem jakieś tam małe wykroczenie drogowe. No i pamiętam, że zatrzymali mnie tacy młodzi faceci w wieku 20-21 lat, no takie dzieciaki tak naprawdę dla mnie. No oni mówią, że mandat tam wyszedł mniej więcej 40 zł, w ogóle poczekali na mnie, bo nie miałem przy sobie dokumentów. Moja koleżanka pojechała po moje dokumenty do hotelu, byli bardzo mili, ogólnie poczekali za 20 minut. Ona przyjechała. No i oni powiedzieli, że wypiszemy ci teraz mandat, no i jeżeli ten mandat zapłacisz w ciągu tam 2 tygodni, no to okej, jeżeli nie, to on się podwoi, a po miesiącu będzie tak, że być może nie będziesz miał wjazdu na Ukrainę, także jest tak to zorganizowane. Ale mandat jak chcesz, to możesz tu zapłacić. Ja sobie myślę, co oni, łapówek chcą? Mówię, ale ja nie mam gotówki. Oni mówią, a to nie, to kartą, bo my tu terminal mamy normalnie do przyjmowania płatności, także pod pewnymi względami akurat są lepiej zorganizowani niż w Polsce. To swoją drogą podobna sytuacja u nas z internetem i z telefonią, że gdy później u nas to było wprowadzone, to często jest zrobione lepiej niż w Europie Zachodniej. Mam takie wrażenie, że często szybciej działa internet i łatwiej po prostu jak się coś robi od nowa, to zrobić to dobrze. Także u nich można terminalem płacić za mandat w samochodzie, co jest spoko moim zdaniem. No i jest to też taki styl, jak tu w państwach okalających Rosję starają się zrobić reformę policji w stylu gruzińskim trochę, czyli że często ta policja jeździ na światłach, jest widoczna, żeby było wiadomo, gdzie oni są, żeby nie było tutaj żadnych, wiecie, korupcyjnych jakichś historii i nie wiadomo, o co chodzi. Okej, popatrzmy jeszcze przez chwilę na ten piękny malowniczy most i lecimy dalej. The main river in Kiev is the Dnipro. It's a very big river. Gets to the Black Sea, and in Kiev you have several islands in the middle of the city, in the middle of the Dnipro. And many of those islands, as you can see, have sand banks, and people use them as beaches. And if you span over there, you can see now that the weather is good today. You can see people sunbathing. Islands are very green. You know, they've got a lot of trees. In general, Kiev is very green. It is, yes, but especially the islands. Most of the islands are not built, or if they have something on it, it's either like entertainment parks or beach clubs. Pogoda w ogóle trochę szaleje, dlatego że jeszcze wczoraj było 16-17 stopni w ciągu dnia, a dzisiaj jest, słuchajcie, 30 stopni. To znaczy mi się to o wiele bardziej podoba, dlatego że jest ciepło i przyjemnie. I można sobie pochodzić w krótkich spodenkach i czuję się tak, jakby naprawdę były wakacje, a nie październik. Natomiast jest to, myślę, że dosyć niezdrowe. To jest jedna z tych ulic, gdzie też było dużo walk, zresztą pamiętam. I to jest zdecydowanie jedna z ulic, którą pamiętam. Ona tam wiedzie do góry. Tutaj protestujący szli, ale no nie mogli poczynić zbyt dużego progresu, dlatego że to jest, jak widać, taka troszeczkę jakby dolina, no i tam snajperzy byli po bokach wojskowi i dosyć mocno uzbrojony był ten teren. Tam z tyłu jest hotel Ukraina, w którym kiedyś spałem. Nie polecam, chociaż lokalizację ma dobrą. A to jest Majdan i tu jest pomnik niepodległości Ukrainy. Wróciliśmy teraz do ulicy Kryściatyk, na której byliśmy wcześniej. Idziemy teraz do restauracji Puzata Chata. Każdy, kto był na Україні, prawdopodobnie wie, o co chodzi. Ви можете придбати на нашому шкільному Wash hands? You wash hands first. I takie żarcie zamówiliśmy, ale że nie pozwolili nam tutaj filmować, to oprócz naszych talerzy nic wam nie pokażemy.
W tej chwili jesteśmy w dzielnicy Podiło, to jest najstarsza dzielnica Kijowa, stąd Kijów się wywodzi. To jest dzielnica położona nad rzeką, więc logiczne, że stąd się zaczął, bo tu też zaczął się handel rzeką. Jest to taka dzielnica, którą się kocha albo nienawidzi. Chodzi o to, że po prostu ona jest stara, jest tu stara infrastruktura, ta dzielnica była nieodnawiana, no i często nie ma tu prądu, są problemy z wodą i tak dalej. Natomiast tak w ogóle to spłynęło na cała 200 ileś lat temu, podam ile lat temu. Tu mamy tramwaj, który chyba zaparkował na drodze i nie da rady przyjechać. Znaczy, przepraszam, samochód zaparkował na drodze, nie da rady przyjechać. Может, толкнем ее? А, ты снимаешь? Chodzi o to, że kierowca nie wie, czy przejedzie, bo są samochody po prostu i będzie ryzykował. Jest to taka dzielnica trochę bohemy artystycznej, ale nie jest do końca zadbana, tak jak na przykład w Krakowie, Kazimierz, czy też Praga w Warszawie, która jest coraz bardziej zadbana, zaczyna przynajmniej być. W tej dzielnicy możecie iść i nagle trafiacie tam na jakiś kościół, tu nagle na inny, jest dużo różnych takich właśnie kościołków tutaj i są takie klimatyczne budynki. Jeszcze zaraz będziemy jechać do najgłębszej stacji, a stacje są tu bardzo głęboko, ale już ta, zobaczcie jak jest głęboko. I to jest dopiero, tam jest koniec pierwszych schodów ruchomych, później pojedziemy jeszcze niżej. Z czego to wynika, moi drodzy? Wynika to z tego, że Kijów jest położony na wzgórzach, więc jako że metro z reguły nie może za bardzo jeździć do góry, do dołu za dużo, no to po prostu zrobione je bardzo głęboko. It's the deepest train station, metro station in the world? This one, no. No, the one that we are going Yes. to. Deepest in Będziemy the world. dzisiaj w najgłębszej stacji benzynowej, stacji metra na świecie. Teraz jedziemy drugą część i wylądujemy na właściwej stacji. Teraz jesteśmy na stacji metra Teatralna. Tu zwykle są piękne kamienie, no ale teraz są zasłonięte reklamami, a tam był wcześniej monument, pomnik Lenina, ale został usunięty. Usunięto go po Majdanie. A tam przyjeżdża metro. Zwróćcie uwagę na to, jak daleko jest tamten peron od tego peronu. To będzie miało później znaczenie. To jest stacja Arsenalna i to jest właśnie najgłębsza stacja na świecie. Teraz będziemy jechać i jechać. Jest niedziela, dlatego też to metro jest znacznie mniej pełne niż na co dzień. Na co dzień jest tu podobno mnóstwo ludzi, zwłaszcza w godzinach szczytu, czyli rano i po pracy. Te drugie schody ruchome są znacznie szybsze niż tamte wcześniejsze. Czuje się to naprawdę. Można by się potknąć teoretycznie. Spasiba. I pani się do nas przyczepiła, że jak wyszliśmy na górę, mimo tego, że bramek nie przekroczyliśmy, to mamy zapłacić za ponowne wejście. Moim zdaniem to było trochę bez sensu. Ale co było ciekawe, ta pani, która na oko miała 50 parę lat, chociaż kurczę, wieku kobiet się nie powinno oceniać. No ale dobra, no dżentelmenem nie jestem, na to wychodzi. Mówiła całkiem dobrze po angielsku.
Te drzwi metalowe, które widzicie, być może one chroniłyby przed promieniowaniem, gdyby był wybuch nuklearny. Są takie plotki. Jesteśmy na stacji i zobaczcie, tam daleko jest peron i jest tyle aż miejsca, a tu jest kolejny peron. Mówi się, że te drzwi tutaj prowadzą do pomieszczeń, które mogą prowadzić, zresztą pokażę wam, ile tam jest miejsca. One mogą prowadzić po prostu do jakichś pomieszczeń, które są pod spodem, bo zobaczcie, ile tu jest miejsca. Stamtąd, tam. Żegnamy się z Kijowem, który nie jest moim ulubionym miastem. Jest po prostu za duży i żeby dobrze go poznać, trzeba w nim spędzić minimum parę miesięcy, a może lat. Dla mnie Kijów to przede wszystkim miasto, w którym ludzie ginęli za to, żeby ich kraj stał się częścią Europy, czyli za to, co my mamy już teraz i co nie do końca doceniamy.